Cześć wszystkim, omówimy sobie dzisiaj co wolno, a czego nie wolno podczas pływania według najnowszych przepisów, dawniej FINA, aktualnie World Aquatics. Więc wpisujemy sobie przepisy World Aquatics, Enter, przepisy pływania, World Aquatics, wchodzimy w pierwszą zakładkę. Przepisy pływania. Cały dokument ma 22 strony, natomiast nas interesuje coś, co się znajduje troszkę niżej. Zjeżdżamy, starter, inspekcja, kierownik, to nas nie interesuje w dzisiejszym odcinku. Zjeżdżamy. No i mamy pierwsze co? Mamy start. Według aktualnych przepisów, cytuję: start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę startera na miejsca bezzwłocznie zajmują pozycję startową z przynajmniej jedną nogą na przodzie słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Na miejsca. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał start. Punkcik drugi. Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek sędziego głównego pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca startowe. Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę na miejsca. Gdy wszyscy pływacy są nieruchomi, starter podaje sygnał start. Mam nadzieję, że do tej pory jest wszystko jasne, nie ma nic tutaj odkrywczego. W Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i innych imprezach World Aquatics komenda na miejsca podawana jest w języku angielskim, a sygnał startu jest powielony przez głośniki zamontowane po jednym przy każdym słupku startowym, prawdopodobnie dlatego, żeby każdy na pewno dobrze to słyszał. Każdy pływak inicjujący start przed sygnałem może zostać zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startu zostanie podany przed potwierdzeniem dyskwalifikacji, wyścig jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostają zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została potwierdzona przed sygnałem startu, sygnału nie daje się, a pozostali pływacy zostają cofnięci, po czym startują ponownie. Sędzia główny powtarza procedurę startową, rozpoczynając od długiego gwizdka, drugiego długiego gwizdka dla stylu grzbietowego, zgodnie z przepisem jakimś tam. Więc tutaj informują nas o tym, że w momencie startu możemy robić niektóre rzeczy, niektórych nie możemy robić, tak jak zresztą wszędzie, natomiast tutaj wydaje mi się, że nie ma żadnego miejsca do nadinterpretowywania tych przepisów, bądź też ich niezrozumienia. Jest wszystko jasne i klarowne według mnie. Po prostu po sygnale na miejsca należy zastygnąć w miejscu, nie ruszać się i czekać na ten sygnał. Każde ruchy dodatkowe po komendzie na miejsca, jak jakieś pochylenie się do przodu, bądź wręcz wykonanie całego startu, skutkuje nam niestety dyskwalifikacją. Przejdźmy sobie teraz do stylu dowolnego. Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym sposobem. Wyjątek stanowi konkurencja stylu zmiennego indywidualnie lub sztafetowo, gdzie styl dowolny oznacza każdy sposób pływania inny niż styl grzbietowy, klasyczny lub motylkowy. Po przepłynięciu każdej części pływalni i przy zakończeniu wyścigu pływak musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała. Jak wiemy, każdy wybiera tutaj dotknięcie raczej dłonią, natomiast jak nas informują przepisy, można by to zrobić chociażby małym palcem od stopy, też by było prawidłowo, no ale pewnie dużo wolniej. Część ciała pływaka przez cały czas trwania wyścigu musi łamać powierzchnię wody, z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi złamać powierzchnię wody. I to wszystko co do stylu dowolnego. Jak widać, nie ma tego zbyt dużo.
To, co możemy sobie stąd wyjąć, to to, że właściwie możemy płynąć każdym sposobem, chyba że w stylu zmiennym. Jeśli mamy konkurencję 50 metrów stylem dowolnym, możemy zarówno popłynąć delfinem, grzbietem, żabką, jak i kraulem, jeśli oczywiście robimy to w sposób indywidualny. Jeśli w sztafecie bądź też stylem zmiennym, no to jak widać już tutaj te przepisy są bardziej rygorystyczne i tak jak w każdym właściwie stylu, nie licząc stylu klasycznego, te magiczne 15 metrów po starcie czy po nawrocie nie może zostać przekroczone. Idąc dalej, mamy styl grzbietowy. Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni, trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe, czyli jednorącz niestety nie przejdzie. Umieszczenie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione. Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, co najmniej jeden palec każdej stopy musi mieć kontakt ze ścianą końcową lub przednią powierzchnią płyty kontaktowej. Opieranie palców na górnej krawędzi płyty kontaktowej jest zabronione. No to myślę, że tutaj jest chyba wszystko jasne. Na sygnał startu i po nawrocie pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig, z wyjątkiem, gdy wykonuje nawrót. Jak to stanowi jakiś tam przepis, normalna pozycja na plecach dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała lecz nie włączając 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia. Czyli informują nas tutaj w tym przepisie, że w momencie, kiedy opuszczamy ten słupek startowy, bądź też wykonujemy nawrót, musimy być cały czas na plecach. Ewentualnie może to troszkę podchodzić do takiego odbicia bocznego po nawrocie, ale za moment musimy się znowu skierować na plecy. Jak będziemy mieć głowę, to nie ma znaczenia, no ale przeważnie głowa będzie w takiej pozycji jak reszta ciała. Część ciała pływaka przez cały czas trwania wyścigu musi łamać powierzchnię wody, z wyjątkiem, gdy część głowy pływaka przekroczy oznaczenie 5 metra bezpośrednio przed zakończeniem wyścigu. Pływak może być całkowicie wtedy zanurzony. Dozwolone jest również całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi złamać powierzchnię wody. W czasie wykonywania nawrotu pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała. No to też miło, że można sobie wybrać. W trakcie wykonania nawrotu barki pływaka muszą być obrócone poza płaszczyznę pionową do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić natychmiastowe, ciągłe, pojedyncze pociągnięcie ramienia lub natychmiastowe, ciągłe, równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany. Kończąc wyścig, pływak musi dotknąć ściany, znajdując się w pozycji na plecach. No i to by było tyle, jeśli chodzi o styl grzbietowy. Styl klasyczny. Po starcie i po każdym nawrocie pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg, w czasie którego może być zanurzony. Po starcie i po każdym nawrocie pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone w każdym momencie przed pierwszym kopnięciem do stylu klasycznego. Głowa musi złamać powierzchnię wody, zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej części drugiego ruchu. Jak widać optycznie tu styl klasyczny ma dość sporo tych przepisów, idziemy dalej. Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy w żadnym momencie nie jest dozwolony, z wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. Od rozpoczęcia wyścigu i w jego trakcie cykl ruchowy musi składać się z jednego ruchu ramion i jednoczesnego kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie, bez ruchu naprzemiennego. Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, pod lub nad powierzchnią wody. Łokcie muszą być pod wodą, z wyjątkiem ostatniego ruchu przed nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na zakończenie wyścigu. Dłonie muszą być przenoszone do tyłu,
na lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza linię bioder z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie. W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część głowy pływaka musi złamać powierzchnię wody, czyli nie można tak zwaną żabką dyrektorską pływać w tym czasie. Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie bez ruchu naprzemiennego. W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolonym, z wyjątkiem przepisu, ruch naprzemienny ani ruch delfinowy ku dołowi. Dozwolone jest złamanie powierzchni wody stopami, o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi na poziomie wody, powyżej lub poniżej powierzchni wody. W trakcie ostatniego cyklu przed nawrotem i na zakończenie wyścigu dozwolony jest ruch ramion bez następującego po nim kopnięcia nogami. Czyli jeśli nie do końca wymierzymy tutaj na ścianę, to jest ratunek, możemy wykonać ruch samymi rękoma. Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że złamie ona powierzchnię wody w jakimś momencie trwania ostatniego pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego poprzedzającego dotknięcie ściany. Czyli jak tutaj możemy przeczytać, płynięcie żabką musi wymagać podniesienia głowy nad powierzchnię wody, a następnie przecięcia tej powierzchni wody. Stąd też w żabce z reguły nie ma problemu z oddychaniem, bo strategia jest jedna, według przepisów raczej oddychamy co jeden ruch. Ok, i przejdźmy sobie jeszcze teraz do stylu motylkowego. Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu, z wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. Oba ramiona muszą być przenoszone równocześnie nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie pod powierzchnią wody do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem przepisu tam jakiegoś kolejnego. Wszystkie ruchy nóg do góry i do dołu muszą być równoczesne. Nogi lub stopy nie muszą być na tym samym poziomie, ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych w stosunku do siebie. Ruch nóg do stylu klasycznego nie jest tutaj dozwolony. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi na powyżej lub poniżej powierzchni wody. Więc jak widać, styl motylkowy, tak samo jak klasyczny, to są dwa style takie symetryczne, gdzie wszystko musi pracować tak samo lewa, tak samo prawa strona i również samo zakończenie wyścigu, jak i dotknięcie ściany nawrotowej musi się odbywać w ten sam sposób, czyli dwie ręce na ścianie rozłączone. Po starcie i po nawrotach pływak może wykonać pod wodą jeden lub więcej ruchów nóg i jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest całkowite zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi złamać powierzchnię wody. Pływak musi pozostawać wynurzony do następnego nawrotu lub zakończenia wyścigu. I na koniec powiedzmy sobie jeszcze tutaj o stylu zmiennym. W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie 4 stylami w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym z wymienionych stylem zawodnik pokonuje 1/4 dystansu. Opuszczenie ściany w pozycji na plecach podczas odcinka stylu dowolnego jest dozwolone, ale nie jest dozwolone wykonywanie kopnięć, dopóki pływak nie powróci do pozycji na piersiach, po czym może rozpocząć wykonywanie kopnięć wyłącznie z kopnięciami delfinowymi. W stylu dowolnym pływak musi być na piersiach, z wyjątkiem kiedy wykonuje nawrót. Pływak musi powrócić do pozycji na piersiach przed wykonaniem jakiegokolwiek kopnięcia lub ruchu ramienia. W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną 4 stylami w następującej kolejności: grzbiet, klasyk, motylek
i dowolny, każdym z wymienionych stylów zawodnik pokonuje 1/4 dystansu. Zakończenie pływania każdym ze stylów musi odbyć się zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym stylu. To tyle na dzisiaj. Przebrnęliśmy sobie jakoś przez te przepisy. Oczywiście nie przez wszystkie, bo uważam, że te były po prostu najbardziej interesujące, godne pokazania i powiedzenia, żeby przyszli zawodnicy wiedzieli, co mogą, a czego nie mogą robić podczas takich zawodów. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę zostawić subskrypcję, jeśli tego nie robisz, zostawić lajka, skomentować. To naprawdę bardzo pomaga w mojej pracy. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Cześć!